Hej moi drodzy, witam was na moim kanale, gdzie newsy są podawane tak na sucho, jak to tylko możliwe i podobnie jak to jest podawane w szkolnym radiowęzie. Tylko z sensem i kontekstem i odrobiną tutaj chaosu kontrowersyjnego. Dzisiaj za to bierzemy na warsztat 5 najciekawszych newsów z ostatniego tygodnia. Będzie konkretnie, rzetelnie i obiektywnie, ale spokojnie. Między poważnymi tematami nie zabraknie też chwili oddechu, którego dla was tutaj przygotowałem. Patrzcie na moją wspaniałomyślność. Bo jeżeli branża gier potrafi zrobić dramę o lootboxy, czy ceny widolców i 30 klatek na sekundę, to my też możemy zrobić z tego porządny odcinek. Przynajmniej tak uważam. Zacznijmy więc od tematu, który może mocno namieszać nie tylko w sklepach, ale i w marketingu wydawców. Więc moi drodzy, pamiętajcie o wszelkich lajkach, subskrypcjach, komentarzach. Wszystko macie oczywiście, linki do moich sociali macie w opisie. Tam was zachęcam, żebyście zerkali, a tymczasem przechodzimy do pierwszego newsa. Ogólnoeuropejski system klasyfikacji wiekowej, czyli tak zwany PEGI, szykuje dużą reformę. Zgodnie z informacjami opublikowanymi 12 marca tego roku oczywiście, więc jest to dość świeża informacja. Do klasyfikacji mają dojść 4 nowe obszary, obejmujące m.in. mikropłatności, płatne losowe przedmioty, mechaniki budujące cykliczne zaangażowanie oraz kwestie bezpiecznej rozgrywki online. Według doniesień Eurogamera, gry zawierające lootboxy, mechaniki gacha lub inne płatne przedmioty mają domyślnie trafić do kategorii PEGI 16. A jeśli mechaniki będą jawnie nawiązywać do hazardu, nawet do PEGI 18. Zmiany mają wejść w życie w czerwcu tego roku. Także aż się chce w końcu powiedzieć nareszcie. Nareszcie ktoś się tym tutaj zajmuje i bierze pod lupę te wszystkie tutaj mechaniki, które jak mi nie było, są dość świeże w grach, a które też by warto było tutaj wziąć pod uwagę właśnie przy klasyfikacji wiekowej na opakowaniu. Znaczy, z drugiej strony, tutaj nie chcę jakoś bardzo wchodzić w ten temat, ale ja wiem, że jedno jest klasyfikacja wiekowa na opakowaniu, a drugie to, że rodzic kupuje taką grę plus 18 dla dziecka, które ma, nie wiem, 12 lat na przykład. Więc to jest już jakby inny, poboczny temat, który się wiąże z nieodpowiedzialnością według mnie rodziców, bo powinno się tego przestrzegać, bo te PEGI nie są tak, żeby po prostu były na opakowaniu, bo tak, nie wiem, ładniej wygląda pudełko czy coś, ale no to już jest taka kwestia, którą już nie w tym materiale na pewno będę wam tutaj omawiać. To jednak nie wszystko, bo jak podaje Eurogamer, gry z ofertami ograniczonymi czasowo lub ilościowo mają dostać PEGI 12, a tytuły, uwaga, z NFT lub mechanikami opartymi na blockchainie mają trafić do PEGI 18, a gry wykorzystujące mechaniki oparte na FOMO, na przykład systemy, które nagradzają codzienne logowanie, mogą otrzymać PEGI 7 lub PEGI 12, jeśli dodatkowo karzą gracza za nieobecność. I tutaj według mnie jest to troszeczkę za mało, bo ja bym dał tutaj z PEGI 16, to wydaje mi się, że tak chyba minimum w tej kwestii. No ale nie wiem, jak wy uważacie? Dajcie znać w komentarzach. Z kolei produkcje z szeroką komunikacją online, ale bez możliwości blokowania czy zgłaszania użytkowników, mają być klasyfikowane jako PEGI 18. GameIndustry.biz potwierdza kierunek tych zmian i wskazuje, że PEGI bierze pod uwagę również online interactive risk, takie jak Battle Passy czy login streaki. Tutaj pewnie chciałby się aż przytoczyć jakiś praktyczny efekt. No to chociażby spójrzmy na taką grę jak EA Sports FC 26. Może przez obecność pakietów kart do Ultimate Team
straci swoją dotychczasową trójkę i uwaga, i zostać przesunięte do PEGI 16. Także patrzcie, z PEGI 3 do PEGI 16. Jaka różnica? Nie wiem, czy to się odbije na finansach, na sprzedaży tych gier. Wątpię. No ale już jak mamy oceniać tutaj podatność i przydatność danej gry dla dziecka z danego wieku, no to też bierzmy pod uwagę jakby wszystkie mechaniki, które występują w grze. No i zobaczymy. To się oczywiście z czasem okaże, czy te mechaniki faktycznie będą miały tutaj przełożenie, znaczy ta ocena PEGI będzie miała przełożenie na sprzedaż tej gry. Obstawiam, że w jakimś niewielkim stopniu to na pewno, ale czy w jakimś radykalnym, to tutaj raczej bym się wstrzymał z jakimiś takimi ocenami. Oczywiście, jeżeli ten trend się utrzyma, to będzie to ważny sygnał, bo branża nie rozmawia już tylko, jak to było zawsze, o przemocy i przekleństwach, ale też o tym, jak projektowane są mechaniki monetyzacyjne. Czyli tak, kiedyś rodzic patrzył na pudełko i pytał, czy tu się strzela? A teraz będzie pytał, czy są tutaj lootboxy, FOMO i psychologiczny plankton marketingowy? Piękne czasy. A skoro już jesteśmy przy wydawaniu pieniędzy, to sobie przejdźmy do kolejnego tematu, który wiąże się z widolcami w Fortnite, bo tutaj Epic podnosi ceny zaraz słowa mi brakuje, podnosi ceny tej wirtualnej waluty. Epic Games ogłosiło podwyżkę cen widolców Fortnite. GameIndustry.biz podało, że firma zwiększa ceny, żeby, cytując tytuł, pomóc pokryć rachunki, a podwyżki mają wejść w życie 19 marca tego roku. Również GameNext informuje, że zamiast bezpośrednio podnosić ceny w dolarach, Epic zmniejsza liczbę widolców, które gracz dostaje za tę samą kwotę realnych pieniędzy. Według tej platformy najwyższy pakiet $89 ma spaść z 1000 do 800 widolców, a największy za $89,99 z 13,5 tysiąca do 12,5 tysiąca widolców. Jednocześnie Epic zwiększa korzyści w programie Epic Rewards. Przy zakupach widolców przez Epic Games Store albo własne systemy płatności, Epic i użytkownik ma dostać do 20% zwrotu, który może potem wydać w Fortnite albo w sklepie Epic. Serwis ten zaznacza też, że dotyczy to kanałów płatności niedostępnych na konsolach. Polski tutaj serwis Gry Online znów opisuje tę samą zmianę jako efekt tego, że koszty utrzymania znacząco wzrosły, przez co gracze odczytują skutki inflacji i bezpośrednio w samej grze. I to jest chyba najciekawszy aspekt tej historii. Podwyżka w tak wielkim tytule jak Fortnite pokazuje, że nawet najpotężniejsze gry usługi nie są odporne na presję kosztów operacyjnych i zmianę realiów ekonomicznych. Krótko mówiąc, kiedyś tutaj rodzice pytali, ile można wydać na skina, a dziś odpowiedź będzie brzmieć trochę mniej skórek za tę samą kwotę. Ekonomia potrafi być brutalna niż boss w Souls-like'u, ale skoro już o sprzęcie, wydajności i przyszłości grania mowa, to sobie przejdźmy do chyba najbardziej ciekawszego tematu spośród tych moich 5, a mowa oczywiście o projekcie Helix, którego w tym podsumowaniu również nie mogło zabraknąć, bo ma wrócić również wsteczna kompatybilność i nadchodzi również Xbox Mode. I to sobie tak wszystko podsumujemy w jednym newsie. Microsoft pokazał pierwsze konkrety dotyczące swojej generacji sprzętu, znanej jako Project Helix.
GameIndustry.biz pokazało, że Xbox ujawnił pierwsze techniczne szczegóły nowej konsoli, a devkity mogą trafić do twórców w przyszłym roku. Natomiast Eurogamer również wskazuje, że wersje alfa konsoli mają trafić do deweloperów właśnie w przyszłym roku, co sugeruje, że na premierę sprzętu jeszcze chwilę sobie poczekamy. I to na pewno będzie dłuższa chwila, więc nie szykujcie się na tu i na teraz, bo to na pewno nie, bo jeszcze ten cały kryzys krzemowy, ten cały kryzys związany z AI-em, gdzie tutaj duże korporacje skupują wszelkie ramy, komputery, będzie mowa również o stołach, że stoły też tutaj, ceny stołów będą rosnąć w górę, bo gdzieś te serwery na czymś muszą stać, czy nie wiem, powiedzą, że nie wiem, kurczę, że deski na podłodze będą drożeć w sklepach budowlanych, bo te serwery muszą na czymś stać, tak? Już powoli do takich absurdów dochodzimy tutaj w tej kwestii, no ale ja nie jestem też ekonomistą, więc to też z tej strony trzeba na to spojrzeć, ale po prostu wszystko tak rośnie tutaj, związane z tym AI-em, nawet bardzo pośrednio, co mnie zastanawia, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Ale wróćmy jednak do Xboxa, bo nie o panelach dzisiaj będzie mowa. Równolegle GameNext opisał pokaz dla deweloperów, z którego wynika, że projekt Helix ma być oparty na customowym układzie od AMD, współprojektowany pod następną generację DirectX. W materiałach wymieniono m.in. Next Gen Ray Tracing, AMD FSR Next, nową generację uczenia maszynowego do upscalingu, Multi-Frame Generation, Ray Regeneration dla Ray Tracingu i Path Tracingu, a także Neutral Text Compression oraz Direct Stored plus ZSD. Dałem radę. Dałem radę to wszystko przeczytać. Wow, to było dobre zdanie. I jak bardzo mocny sygnał, że Microsoft chce połączyć świat konsol z rozwiązaniami znanymi z nowoczesnego PC gamingu. Druga duża wiadomość dotyczy wstecznej kompatybilności. GameNext cytuje Jasona Ronalda, który zapowiedział, że Microsoft pozostaje zaangażowany w utrzymanie grywalności tytułów z 4 generacji Xboxa. A z okazji ostatniej rocznicy Xboxa jeszcze w tym roku mają pojawić się nowe sposoby grania w najbardziej kultowe gry z przeszłości. Eurogamer podsumowuje to prościej. Więcej klasycznych gier Xboxa ma trafić na Xbox Series X i S jeszcze w tym roku. I jeszcze jeden element tej całej układanki, czyli właśnie wspomniany Xbox Mode dla Windowsa 11. GameNext informuje, że to dawny Windows Full Screen Experience, teraz przemianowany właśnie na Xbox Mode, który ma zacząć trafiać na komputery z Windows 11 od kwietnia tego roku. Początkowo na wybranych rynkach. Ma to być znajomy, pełnoprawny i w pełni zoptymalizowany pod kątem interfejs, a w obecnej formie zapewnia dostęp do biblioteki Game Pass PC, Steam i Epic Games Store. W praktyce Microsoft jeszcze mocniej zaciera granicę między Xboxem a PC-tem. Tylko pytanie, czy tak faktycznie to będzie, bo na to póki co wskazują tylko plotki, ale to by miało duże przełożenie, bo wyobraźcie sobie, że przez Steama możecie uruchomić jakąś grę z PlayStation, bo pamiętajcie, że Sony do niedawna, bo to się ostatnio też zmieniło, wydawało swoje gry po długim czasie, tam chyba po roku, czy nawet po 2, na PC-ta. Teraz to z tego zaprzestali, co oczywiście nie jest żadnym przypadkiem, że akurat teraz Sony ogłosiło, że nie będziemy wydawać już swoich gier na PC-ta, akurat po tym jak Xbox ogłosił ten swój projekt Helix, który właśnie ma móc uruchamiać gry ze Steama na swojej konsoli, w cudzysłowie, bo jeszcze nie wiadomo, czy to będzie faktycznie pełnoprawna konsola, czy po prostu komputer podobny do Steam Machine, to jeszcze się okaże, ale wiecie, jak mogą to już tutaj uruchamiać przez swoją platformę, no to tutaj Sony nie będzie oddawało swoich gier za bezcen Microsoftowi. Tym bardziej, że jeszcze nie mają żadnego jakiegoś takiego większego porozumienia, w sensie, że Sony nie chce udostępniać za bardzo swoich gier na Xboxie, bo Xbox już
idzie do Sony ze swoimi grami, ale Sony gdzieś tam się wstrzymuje jeszcze z tą decyzją. Ale no zobaczymy, czy to wypali, czy to faktycznie tak będzie. No na razie pamiętajcie, że obracamy się wśród tylko i wyłącznie plotek. Czyli tak podsumowując ten news, aż chce się powiedzieć, że Xbox chce być konsolą, PC-tem, wspomnieniem z czasów Xboxa 360 i być może nawet lodówką. Chociaż akurat ten model chyba jeszcze nie wróci. A teraz przejdźmy do gry, która tuż przed premierą wywołała mieszaną ekscytację i lekkiego, nawrotnego tiku w oku pecetowców. Bo mowa oczywiście o grze Crimson Desert, która jest już tuż przed samą premierą i znamy pierwsze konkretne testy w wersji konsolowej. The continent of Pywell. A land soaked in blood. 12 marca Eurogamer poinformował, że na koncie Crimson Desert na Steamie pojawiła się informacja o wykorzystaniu Denuvo Anti-Temper. I serwis przypomina, że chodzi o zabezpieczenie antypirackie, które od lat ma złą reputację wśród części graczy, bo bywa oskarżane o negatywny wpływ na płynność i stabilność gier. Ten sam serwis zaznacza również jednocześnie, że twórcy Denuvo odpierają te zarzuty i twierdzą, że narracja o szkodliwości programu jest elementem presji wywieranej przez piratów. Faktem jest natomiast to, że pojawienie się Denuvo na tydzień przed premierą wywołało wyraźnie negatywne reakcje części społeczności. Ale w tym samym tygodniu pojawiły się też konkrety bardziej optymistyczne. Eurogamer opisał test Digital Foundry na PS5 Pro, z którego wynika, że gra oferuje 3 tryby graficzne: wydajność, balans i jakość, z wewnętrznymi rozdzielczościami odpowiednio Full HD, 1440p i 4K. Według tego materiału w trybie wydajności przez większość czasu Crimson Desert faktycznie utrzymywał 60 fps, choć spadki zdarzały się w obszarach z dużą ilością NPC. W trybach 40 i 30 fps gra niemal przez cały czas utrzymywała założoną wydajność. Digital Foundry podsumowało wersję na PlayStation 5 Pro jako bardzo dobrą, choć nie idealną. Zobaczymy, czy tak będzie też się sprawowało na Xbox Series S. Oczywiście wiadomo, że nie, ale zobaczymy, jak to będzie chodziło na tej konsolce, aż się po prostu boję. Do tego Germnix przypomniał, że Peer Abyss opublikował oficjalny launch trailer, w którym Crimson Desert zostało nazwane otwartościową grą akcji i przygodową, a premiera ma nastąpić 19 marca na PlayStation 5, Xbox Series X i S, Steam, Macu i Epic Games Store. Innymi słowy, hype jest, obawy też są, ale prawda jak zwykle wyjdzie na jaw dopiero po premierze i po pierwszej fali testów użytkowników. Czyli klasyczny przedpremierowy pakiet emocji. To może być hit roku, ale czemu Denuvo? Ale klatki 60, ale bez internetu też pogram? Jednym słowem, stan skupienia graczy w marcu. Ale teraz temat dla tych, którzy na dźwięk słów 30 fps odruchowo sprawdzają swój puls. Bo uwaga, Valve stawia niski próg dla Steam Machine. Wystarczy 30 fps Full HD i nie potrzeba niczego więcej. Never built with the controller in mind. It has all the great features from Steam Deck, like trackpads, gyro, and back buttons, all in a comfortable form factor. Its next-generation magnetic thumbsticks let you play with improved responsiveness and... Kolejny i zarazem już ostatni news na dziś dotyczy Steam Machine i Steam Frame. Germnix podał 12 marca, że Valve ujawniło wymagania potrzebne do uzyskania oznaczenia zgodności i ustawienia minimum na poziomie 30 fps w Full HD. Serwis zaznacza jednak, że taki sam minimalny próg jak Valve stosowało przy oznaczeniach dla Steam Decka, a dodatkową konsekwencją jest to, że gry oznaczone jako Steam Deck Verified mają być automatycznie uznawane także na Steam Machine Verified.
To istotne, bo z jednej strony obniża wejście dla deweloperów, a z drugiej strony ustawia oczekiwania graczy. Gernix pisze wprost, że dla użytkowników Steam Machine nie powinni oni zakładać, iż każda gra będzie działać w 60 FPS-ach. Valve nie testuje też w tym procesie kwestii takich jak czytelność przy różnych rozdzielczościach ekranu, zakładając, że użytkownik dobierze odpowiedni wyświetlacz. Eurogamer streścił ten temat najprościej. 30 FPS Full HD wystarczy do weryfikacji gry na Steam Machine. To może się wydawać drobiazgiem, ale w praktyce mówi się sporo o strategii Valve. Firma najwyraźniej stawia na szeroką kompatybilność i możliwie prosty start ekosystemu, nawet jeśli dla części graczy 30 FPS-ów to bardziej test cierpliwości niż standard jakości. Z biznesowego znów punktu widzenia to ruch pragmatyczny. Z punktu widzenia części odbiorców pewnie lekko, tak lekko to ujmując, kontrowersyjny. I to było, moi drodzy, 5 najciekawszych newsów ze świata gier. Mieliśmy dziś dużą reformę PEGI, podwyżkę widolców w Fortnite, nową wizję Xboxa i Project Helix i przedpremierowe zamieszanie wokół Crimson Desert oraz część pragmatyczne standardy Steam Machine. Jeżeli taki format Ci pasuje, to dajcie znać, moi drodzy, w komentarzach. Jeżeli coś zmieni, to też również opiszcie w komentarzach, a tymczasem z mojej strony to będzie na tyle. I teraz Wam zrobię oczopląs, żebyście tak sobie trochę poskakali pomiędzy moimi dwoma kamerami. Już? Ok. I na tyle to już będzie na dziś. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym moim materiale. Cześć!